Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj na sobotnim nagrywaniu, ale jako że pogoda jest jaka jest, to zdecydowałem się zostać w domu i dzisiaj nagrywam filmy serwisowe. A trochę materiału jest, więc przynajmniej 2 ciekawe filmy się jak najbardziej pojawią. Do tego zrobię sobie przeglądy od razu zerowe 2 replik, które mam za sobą i też to oczywiście nagram, bo to są repliki, które pójdą niedługo na recenzję, jak wreszcie będę miał sobotę z ładną pogodą. Ale żeby już nie przedłużać, czym się dzisiaj zajmiemy? Pierwszy filmik, który dzisiaj nagrywamy, jest to instalacja, recenzja, pokaz, jak działa, jak się instaluje i tak dalej. Silnik HPA od Minecrafta. Dokładnie będzie to PDI-K od Minecrafta, generacja trzecia w gearboxie CNC do repliki SR25, czyli do gearboxa Long, tak naprawdę, czego raczej z gearboxem Long. Taka krótka historia, dlaczego trafił do mnie Minecraft i tak dalej. Ostatnio na jednym ze streamów serwisowych kolega, który tam działa w WMSG, powiedział, żebym się odezwał do Minecrafta, że można się z nimi jak najbardziej skontaktować i zapytać ich czy daliby mi na recenzję ich nowy gearbox CNC, szkielet gearboxa do M4 czy tam do V2 ogólnie. I uznałem, że w sumie temat, który mnie osobiście bardzo interesuje, bardzo mocno interesuje Was, bo mam o ten gearbox masę pytań, czy na streamie, czy na filmach, w komentarzach i tak dalej. Więc uznałem, że czemu nie? I pójdziemy w tym kierunku. Napisałem maila, dostałem później odpowiedź już na Facebooku od człowieka z Minecrafta. Powiedział, że jak najbardziej tak, gearbox dostanę do testów, dostanę do recenzji, żeby Wam zaprezentować, z tym, że on jest w produkcji. Ale tam wywiązała się rozmowa, bo jeszcze po drodze pojawiły się body do SL-ki CNC, jako że będzie takowe, co mnie bardzo zajarało, bo nie mogę się doczekać, bo czekam na coś takiego już 3 lata. Ale po dłuższej tam wymianie zdań wyszło na to, że w sumie mogą mi wysłać też coś innego na recenzję i ja powiem szczerze, kiedyś zastanawiałem się nad silnikami od Minecrafta, HPA, jak wybierałem dla siebie HPA, ale nie mogłem w necie znaleźć praktycznie żadnych informacji na ich temat. Jak się reguluje spust, jaki jest zakres regulacji spustu, jak się go instaluje. Zero informacji. Natomiast na temat silników Polarstara czy Wolverine'a informacji była sterta masa. Oczywiście nie wszystkie okazały się prawdziwe, ale to już pomijamy tutaj ten aspekt. Czyli powiedziałem, że w sumie nie ma takiego materiału i mógłbym zrobić taki materiał, bo sam jestem zainteresowany, sam jestem ciekawy, jak to działa. I wysłali mi taki gearboxik, no cały silnik, gearbox z silnikiem HPA, właśnie w ramach testu, żebym sobie go zainstalował, zobaczył jak to działa, pokazał Wam jak to działa, co można z tym zrobić, jak się reguluje, czy to strzela równo i tak dalej, bo sam jestem bardzo ciekawy, nie wiem jak to będzie działało, jeszcze się tym tak naprawdę nie bawiłem. I tyle. Co fajne, dostaliśmy to od razu w gearboxie CNC. Ja zaraz będę to na blacie już tutaj rozkładał, będę Wam pokazywał, pokażę Wam fajne feature'y tego gearboxa, bo powiem Wam szczerze, no ja byłem trochę w szoku. Tak pokrótce o tym silniku, zanim będziemy go opowiadać. Jest to silnik w pełni mechaniczny, nie potrzebuje żadnego prądu, żadnego nic i działa bez zarzutu. Do tego, jak na silnik HP jest bardzo tani, bym powiedział, bo w wersji z tym gearboxem, z gearboxem CNC do SR25, gearboxem CNC robionym konkretnie pod ten silnik, koszt tego układu to jest niecałe 1370 zł, chyba 1366 zł. Z gearboxem CNC. Bez gearboxa CNC, i tu też jest ciekawostka, jest tańsze o chyba 180 zł. Więc gearbox CNC robiony pod ten silnik kosztuje 180 zł. To są śmieszne pieniądze moim zdaniem. Porównując to do retro, które kosztuje 6 stówek. I to nie jest tak, że tutaj nie ma żadnych feature'ów, to jest tylko wszystko wycięte i to taka prosta jakaś zwykła obudowa. Nie, ta obudowa jest naprawdę fajnie zaprojektowana. Co prawda nie przyjmie klicznego układu, ale zastanawiam się, czy jakikolwiek inny HPA byśmy tutaj nie wcisnęli. Ja co prawda tego nie będę testował na razie. Dzisiaj zajmiemy się instalacją tego w tej konfiguracji. Oczywiście doposażymy tego, bo tu nie mamy spustu, nie mamy innych bajerów i tak dalej. Ja to dzisiaj sobie po prostu poskładam i przetestuję w warunkach domowych, sprawdzę, czy strzela równo na chrono i tak dalej. A jutro jest strzelanka organizowana przez chłopaków z SG3, przez Bosmana i Ptaka i tam zrobimy sobie taki ogólny test, jak to strzela w terenie. Pokażę, co dostajemy w pudełku i pokażę, co ja jeszcze dostałem, bo to jest fajna rzecz, a ja nie wiem, czy to da się dostać, ale to zaraz będziemy o tym rozmawiać. Silniczek w gearboxie. Tutaj ma tą przedłużkę, która umożliwia montaż jako gearbox V2 Long, bo to nie jest typowy szkielet V2 Long, tylko on ma tutaj tą dokładkę zrobioną.
I mamy do niego oczywiście bardzo długą rurkę, bo powiem Wam szczerze, tak jak w Polarstarach te rureczki są krótkie, to tu mamy rurki 1,5 metra, bardzo dużo. Tak? Ja ją co prawda chyba będę musiał skrócić. Na razie nie będę jej przycinał, bo załatwiłem sobie złączkę i do samych testów tutaj wewnątrz jestem w stanie użyć tej złączki. Plus dostajemy podkładkę i śrubę właśnie, żeby to jakoś tam, znaczy podkładkę i nakrętkę, żeby to jakoś poskładać. Nie wiem jak to będzie działać i powiem Wam szczerze, ja tego nie sprawdzę, ponieważ moje body ma prowadnicę kolby w systemie Milspec, więc praktycznie w ogóle nie potrzebuję takich rzeczy, ja to po prostu przykręcam sobie normalnie, więc nie pokażę Wam jak to działa, po prostu nie mam jak. Poza tym co dostałem również jeszcze jedno pudełeczko, które nie wiem gdzie to jest, z fajnymi rzeczami. Dokładniej rzeczy były 3. Co prawda jedna gdzieś mi wypadła i to też już mówiłem na streamie i niestety nie wiem gdzie jest, bo dostałem smycz od Minecrafta, bardzo fajną, z fajnym zapięciem, ale gdzieś ją położyłem i nie mam pojęcia gdzie. Jestem, nie ukrywam, sklerotyk i gubię rzeczy, więc niestety nie za bardzo mam jak to ogarnąć. Ale pierwsze co dostajemy, to co mi zostało oczywiście, to jest komin minecraftowy. Ja dostałem taki kominik. Całkiem fajny, jak ktoś używa kominów. Ja używam bardzo rzadko i raczej używam zielonych do lasu. Nie wiem co z tym zrobię, ale możliwe, że jeżeli będzie powiedzmy Tomaszkolandia, będziemy tam jakieś nagrody rozdawać czy coś, to może po prostu wrzucimy to w tamtym kierunku. A druga rzecz, której ja osobiście na pewno będę używał, to jest kamizelka odblaskowa. Kamizelka odblaskowa od Minecrafta, czerwona, rzadkość, jest naprawdę czerwona, która ma napis z tyłu I'll be back. Czyli ja tu wrócę, czy coś takiego, wrócę. Więc naprawdę moim zdaniem rewelacyjna kamizelka, naprawdę powiem szczerze, super mi się podoba. Ja nie jestem pewien, czy ją można u nich kupić, ale jest super. Więc szczerze polecam. I to nie jest taki tandetny materiał, całkiem fajnie się to prezentuje, więc moim zdaniem bardzo fajna zabawka. A raczej taki fajny bonusik. Dobra, ja to na razie pakuję z powrotem do pudełeczka. Mam nadzieję, że tego nie będę musiał odsyłać, bo w sumie już przymierzałem i tak dalej. No ale zobaczymy. Dobra, czyli tak naprawdę bierzemy się do instalacji MOSFET-u. Zobaczymy jak to działa i jak to się uda ustawić, bo powiem szczerze, będę to robił pierwszy raz w życiu. Nie mam z tym doświadczenia, będę się uczył razem z Wami. No i tyle, siadamy do roboty. Jak już mówiłem, instalować cały układ będziemy do mojego body od HPA, czyli do SL25M110 od Classic Army. Już ma nową kolbę, którą wczoraj sobie montowałem na streamie. PRS-a Lite'a. Tak? PRS Lite? PRS Lite, tak jest. I to jest moja docelowa kolba do tej repliki, więc to był ostatni element, na który naprawdę sporo czekałem. I tak naprawdę tyle. Teraz bierzemy się za instalację silnika. Ale najpierw pokażemy Wam trochę jak wygląda on z zewnątrz. No tak, skupimy się na razie na samym szkielecie, bo szkielet jest naprawdę fajną ciekawostką. Podstawowa rzecz, sam szkielet tutaj jest przystosowany pod klasyczną płytkę selektora ognia. Może to zbliżę sobie. Pod klasyczną płytkę selektora ognia, nie musimy nic kombinować, klasyczne płytki tutaj podchodzą. Co prawda ta replika ma tylko i wyłącznie tryb semi, bo ten układ przewiduje tylko ogień pojedynczy. Plus dodatkowo jedyną formą blokady spustu jest ewentualny montaż blokady mechanicznej. Ja tego robić nie będę, bo mi spokojnie wystarczy ten układ co jest. Z rzeczy dalej, które nas powiedzmy interesują, to tak. Ja sobie wezmę jakiś tam wskaźnik. O. To pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest system przykręcania rączki chwytu pistoletowego do repliki. Tutaj nie mamy nawierconych otworów i nagwintowanych, tak jak to jest zazwyczaj w gearboxach, tylko mamy tutaj zainstalowane po prostu nakrętki do śrubek. Moim zdaniem jest to bardzo dobry feature, bo ten element to jest coś, co najczęściej padało mi osobiście w tych lepszych gearboxach, bo jak przyciągnąłeś śruby, to w aluminium dość łatwo zerwać gwinty, a tu mamy stalowe nakrętki. Nawet jeżeli ją uszkodzimy, taką nakrętkę, to jesteśmy ją w stanie po prostu wymienić bez żadnego bólu i nie tracimy całego szkieletu gearboxa. Moim zdaniem bardzo fajny pomysł. Kolejna rzecz, która jest moim zdaniem bardzo fajna, to jest ten element. O, tutaj ten element. Tutaj mamy śrubkę, którą, o ile się nie mylę, regulujemy ewentualną oś gearboxa w replice. Czyli jeżeli mamy, że gearbox nam się przechyla czy w tą, to tą śrubką możemy go leciutko regulować. Bardzo fajna rzecz, bardzo mnie cieszy, bo
zakładam, że ten sam system będzie się znajdował w ich gearboxach CNC do zwykłych emek, co naprawdę moim zdaniem będzie fajne. Kolejnym miejscem, gdzie możemy regulować osiowość, są otwory tutaj na przykład. O, ten otwór jest też nagwintowany. Możemy sobie tam wkręcić jakąś nakrętkę czy coś. Ona zresztą tutaj jest chyba też wkręcona. Jak najbardziej. Mamy śrubkę, którą sobie teraz wykręciłem. Tak? I ustawiając ją, możemy też wyregulować oś gearboxa w replice, więc jeżeli będzie nam gearbox siedział lekko pod skosem, to jak najbardziej tym możemy to poprawić. To samo oczywiście znajduje się z drugiej strony repliki i też oczywiście mamy śrubkę, którą możemy sobie wykręcić i regulować ośkę. Bardzo fajny feature, fajnie, że to jest, cieszę się niezmiernie. Co więcej, otworów na takie śrubki jest więcej, bo mamy otwór tutaj, mamy otwór tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj są dwa otwory, czy to są skręcające? To jest regulacyjny. Na przykład ten otwór tylny jest stricte przeznaczony też do regulacji osi. Więc możliwości mamy naprawdę sporo, tak, żeby sobie wyosiować, powiedzmy, gearbox w replice, jeżeli okazuje się, że coś jest nie tak. Więc super, nic nie musimy przerabiać, wiercić, gwintować, kombinować. Wszystko jest gotowe, przygotowane, mamy wszystko tutaj na miejscu. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o takie feature'y gearboxa. Jest też tutaj jakiś system przewidujący dwustronny selektor ognia, ale przyznam się szczerze, obstawiam, że on nie będzie dobrze działał, bo zazwyczaj jest potrzebny nam jeszcze otworek gdzieś w tym miejscu, pod tą drugą zębatkę od samego selektora, więc jako silnik do dwustronnego selektora to już będzie raczej problem, to nie będzie raczej działać. Nie dostajemy do silnika niestety spustu w zestawie, ani płytki selektora i tak dalej. Ja płytki w ogóle też nie będę instalował, bo nie będę z niej korzystał, to dzisiaj tylko na testy robimy, a spust wykorzystam sobie Speed Triggera od Max Model, którego normalnie używałem w HP-ku, a wykorzystam go dlatego, że da mi on możliwość sprawdzenia, jak minimalnie mogę ustawić zakres pracy spustu w tym silniku, bo to jest jedna z rzeczy, która mnie bardzo osobiście interesuje. Oddalamy i bierzemy się za robotę. Pierwsze co, to ja muszę to rozebrać i wstawić tak naprawdę spust, bo bez niego nie będzie to działało jak powinno. Zdejmujemy i mamy dostęp do samego silnika. Rzecz dość prosta. Jakiś paproch był w środku. Nie wiem po czym. Jakiś paproch. To jest cały układ, czyli mamy silniczek z elementem tym przedłużającym, który jest po prostu nasunięty na to wszystko. Czyli go się by chyba nawet dało zdjąć bez demontażu całości, powiedzmy, układu. To jest element, który odpowiada nam za pracę spustu. Ten element, bo to tak naprawdę wciskamy spustem. Teraz pokażemy. I widzicie, ja ten spust miałem ustawiony bardzo czuło i niestety okazuje się, że praktycznie w tej konfiguracji on by nie działał. No i teraz zobaczymy, czy ten ruch spustu, ruch dźwigni w ogóle będzie odpalał ten silnik, bo to jest coś, czego się troszkę obawiam. Ja zaraz zrobię zooma jeszcze, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi. O. Widzicie, jak wkładam ten spust, to ten element rusza się bardzo mało. I pytanie, czy to będzie wystarczający ruch na ramieniu, żeby to wszystko poprawnie działało. Troszkę się obawiam, że nie. Co mnie troszkę smuci. No zobaczymy. Teraz będziemy testować. Na temat wnętrza szkieletu raczej chyba nie ma za bardzo co się wypowiadać. Nic tu nie ma, żadnych miejsc na zębatki i tak dalej. Jest tylko miejsce na poprowadzenie rurki. Oczywiście jest to wszystko fajnie wyprofinowane, żeby ta rurka się tam gdzieś nie zaginała. Mamy tutaj miejsce na... To jest chyba na poprzedni układ sterujący, który, powiedzmy, kiedy ten element, który tutaj mamy luźny, był po prostu w innym miejscu. Znaczy tutaj on jest przypięty do samego układu, a oryginalnie on był luźny i obstawiam, że na to jest ten otwór. Tak, z drugiej strony też jest na niego wyfrezowane miejsce. I tak naprawdę tyle. Te elementy z przodu mamy ewidentnie przygotowane tak, jakbyśmy chcieli wstawić tutaj każdy inny, powiedzmy, każdą głowicę cylindra. Ja zaraz wezmę jakąś głowicę. Weźmiemy sobie losową głowicę i ja mogę ją tu zainstalować, czy nie. Głowica wchodzi, więc prawdopodobnie spokojnie ten szkielet przyjąłby inny silnik HPA, niekoniecznie minecraftowy. Jeszcze spróbuję z inną głowicą.
też to wszystko się mieści. Więc prawdopodobnie nie jest to tak, że ten szkielet przyjmuje tylko Minecrafty. Możemy tu też wstawić praktycznie każdy inny pewnie silnik HPA, co jest ciekawą opcją. A teraz zajmiemy się jeszcze demontażem dyszy, bo to chciałbym Wam też pokazać, bo dysza tutaj jest po prostu dyszą do AEG-a i jak najbardziej możemy sobie ją wymienić na dowolną długość, jaka tam nam się żywnie podoba, czy to będzie dysza regulowana, czy zwykła, to już jest wszystko nasza broszka. Odkręcamy ten kapturek, który jest przykręcony tutaj. Odkładamy go sobie na bok. Chciałbym dostać się do zmiany dyszy, bo chciałbym tą dyszę wyjąć i zmierzyć przede wszystkim, jak to będzie działało. Potrzebujemy dwóch kluczy. Potrzebujemy dwóch kluczy płaskich. Pierwszy to jest 9, który idzie na ten element tutaj srebrny. Tak, niestety to jeszcze dodatkowo mamy sprężynkę, która też nie ułatwia zadania. Drugi kluczyk w rozmiarze 7 wkładamy obok. O. I w tym momencie, widzicie? Tak? I w tym momencie musimy odkręcić ten element. Żeby go odkręcić, no nie ukrywam, że idzie to dość opornie. O. I udało nam się to odkręcić. Co prawda widać to ewidentnie ślad pokleju od gwintów i tak dalej, ale mamy to zdemontowane. Teraz ja chciałbym dostać się do elementu dyszy, bo chciałbym ją zdemontować. Żeby zdjąć dyszę, musimy odkręcić ten element od tego elementu. Niestety, z tego co widzę, to muszę złapać kombinerkami. Trochę mi się nie podoba, bo nie chciałbym tego porysować. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, nie? Dobra, czyli bierzemy klucz 15. Tutaj. I to łapiemy kombinerkami i odkręcamy cały element. Boję się trochę, żeby tego nie uszkodzić, więc staram się tego nie ściskać za mocno. O, dobra, puściło. Wykręcamy, tu też oczywiście widać ślad pokleju od gwintów. I mamy już zdjęte tą koronkę. I powinniśmy teraz móc zsunąć tak, ten element, na którym jest po prostu dysza. Dysza, o ile się nie mylę, wygląda bardzo podobnie do dysz Earth of Engineering. I zaraz zobaczmy, jakie jest długości. 21,5 mm. W sumie niepotrzebnie może to rozkładałem. Teraz będę musiał to wszystko złożyć. Wszystko tutaj skręcamy. Mam nadzieję, że nie będzie potem przedmuchów przez to, że to wszystko rozebrałem. I będziemy musieli wkręcić z powrotem cały ten element. Na początku powinno pójść w miarę łatwo, ale później będzie gorzej. Założyliśmy to wszystko z powrotem. I to jest dysza, o ile się nie mylę, w pełni wysunięta, więc jeżeli weźmiemy komorę... Dobra. Dysza bez problemu sięga do standardowej komory M-kowej, więc mimo, że jest to SR, więc używamy krótszej dyszy, bo to jest dokładnie 21,5 mm, więc troszkę inna dysza, ale okej. Moim zdaniem nie jest to problem. Ważne, że to pasuje od razu, że nie muszę nic z tym kombinować. Skończyłem bawienie się dyszą, poskręcałem wszystko do kupy i podłączyłem po raz pierwszy butlę z wężem HP. Ustawiłem w tej chwili 110 PSI i testuję, jak działa układ. I moim zdaniem działa ok. Jest troszkę głośniejszy niż, powiedzmy, układy te elektroniczne, ale działa na razie ok. Ja na razie jestem zadowolony. Co prawda, myślałem, że on jest w tak zwanym close bolcie, a on jest w open bolcie, czyli po strzale dysza zostaje cofnięta. Trochę się obawiam, czy nie będzie problemów z podawaniem. Złożymy sobie teraz na szybkości sam szkielecik z tym całym układem, bo chcę zobaczyć, czy dysza cofa się spokojnie do miejsca, żeby wpuścić ładnie kuleczkę, żeby nie miał problemów z jakimkolwiek podawaniem czy czymś takim.
Bo w tej chwili jak mamy podpięte ciśnienie, to jak widać mamy cofniętą dyszę. Podpinamy komorę i patrzymy. No dyszy w ogóle praktycznie nie widać. Może odrobinkę. Więc nie powinno być problemów, no ale to okaże się dopiero tak naprawdę w praniu. Na razie to wszystko luzujemy, zobaczymy jak będzie. W razie czego, jak widzieliście, dyszę można dość łatwo wymienić na każdą AEG-ową, więc w razie czego damy trochę krótszą dyszę. Znaczy w sumie to jest komora Maxa, która lubi krótsze dysze, więc może być to problem. Teraz będziemy patrzeć. Odłączymy na razie HP, bo ja muszę przecież że spust zainstalować. Powiem wam szczerze, od razu mówię, wciskanie tego elementu, który odpowiada za pracę, nie jest takie proste i stawia on dość duży opór. Trochę się martwię, czy nie będzie to trudne, znaczy trzeba będzie się do tego przede wszystkim przyzwyczaić, bo spust będzie chodził dużo ciężej niż w układach, które do tej pory używałem w HP. I zobaczymy zaraz w ogóle, czy zakres pracy tego spustu będzie wystarczający, żeby to wszystko ładnie pracowało. W razie czego mam inne spusty, na przykład od Krajtaka, no więc mam nadzieję, że któryś tam się uda dopasować. Dobra, czyli co nam zostaje? Musimy podłączyć ciśnienie. Ciśnienie jest, wszystko mamy. Dysza się cofnęła. Tak. I niestety nie odpala nam spust silnika, czyli te spusty niestety tutaj odpadają. Co mnie bardzo smuci, bo bardzo je lubię. Już widać, że spust od Krajtaka działa całkiem w innym zakresie. Po prostu te spusty Maxa mają bardzo krótki ten element. O ten z tyłu. W Krajtaku jest to dużo dłuższe. I prawdopodobnie to jest klucz do poprawnego działania tego układu. Co prawda w tym momencie na razie jestem zdany na nieregulowany spust, co mnie troszkę martwi. No zobaczmy jak to będzie działało, jaka będzie długość pracy spustu i tak dalej. Od razu mówię, spust chodzi dość ciężko. Pomijam już samą sprężynkę, to sama ten dodatkowy element tutaj odpowiadający tak naprawdę za spust też stawia dość spory opór, więc no ten spust nie chodzi bardzo lekko. Dobra, podpiliśmy wszystko, mamy ciśnienie. Nie dostaje silnik ciśnienia na tym spuście. Prawdopodobnie jest on w pozycji zerowej, już wciska element, który odpowiada za wykrywanie spustu powyżej poziomu, żeby się zresetował. Więc niestety też lipa. No, powiem wam szczerze, tych problemów się nie spodziewałem, aczkolwiek czy ja mam jeszcze jakieś spusty, bo to może być problem. Spust Krajtaka jest za mocno wciśnięty, więc też niedobrze. I tak źle, i tak niedobrze. Jako że tego spustu mi za bardzo nie szkoda, to ja go po prostu spróbuję tutaj zeszlifować, zrobić tak, żeby on na zerowej pozycji powiedzmy nie wciskał tego elementu. No, przypiłowałem spust o ten element tutaj z tyłu, widzicie, tak trochę go skosiłem, żeby po prostu lepiej działał z tym elementem. Mam nadzieję, że teraz to wszystko będzie śmigać. Zaraz się przekonamy. Dysza się cofnęła, więc jest już ok. Nie wiem, czy to widać i będzie słychać. Działać to działa. Problem polega na tym, że żeby przełamać spust, ja nie wiem też, bo to praca spustu będzie też zależała w jakimś tam stopniu od ciśnienia, tak? To ja muszę naprawdę dość mocno się przyłożyć, żeby ten spust przełamać i ten opór spustu niekoniecznie mi się podoba, bo jest po prostu spory, ale możliwe, że ja mam teraz bardzo duże ciśnienie ustawione jak na ten silnik. Nie jestem pewien, ale to jest 110 PSI, więc wcale nie szalone jakieś. Punkt zerowy jest tutaj, tak? I patrzcie, gdzie pada strzał. No, ruch spustu nie jest mały. I co ciekawe, dysza cofa się dopiero, kiedy puścimy spust. Widzicie? To możemy teraz to zacząć powoli wkładać do body i zobaczymy, jak to w ogóle działa, jakie ciśnienie jest potrzebne, czy muszę podnieść ciśnienie, żeby to
powiedzmy utrzymać jakieś FPS-y, na ile będzie powtarzalne będą te FPS-y i czy będzie się replika przede wszystkim przeładowywać, bo to jest element, który mnie bardzo zastanawia. Dobra, to bierzemy body i heja. Tyle dobrze w tym body, sama instalacja będzie prosta raczej. Wkładamy rurkę, nie mamy żadnych kabli dodatkowych poza rurką od powietrza, co fajne. To jest największa zaleta tego układu, że jednak nie musimy się szarpać z jakimkolwiek dodatkowym okablowaniem. No, gearbox siedzi bardzo stabilnie, jak na to, że nie jest jeszcze przykręcony tutaj. Mamy minimalny tylko luz. Na boki też się nie za bardzo rusza. Na boki siedzi tutaj bardzo ładnie, stabilnie. Moim zdaniem jest ok. Nie mam się za bardzo do tego przyczepić, jeżeli chodzi o samo mocowanie silnika w replice. Zastanawiam się, czy od razu przykręcić chwyt pistoletowy. Chyba tak zrobimy. Przykręcimy od razu chwyt pistoletowy. Chwyt pistoletowy się siedzi. Wszystko się bardzo usztywniło. Teraz w ogóle nie ma luzu. Ośka na pierwszy rzut oka wygląda bardzo spoko. Wygląda, że wszystko jest ok. To teraz podłączymy ciśnienie jeszcze raz i zobaczymy, jak teraz to wszystko się sprawuje. Jak teraz spust chodzi, no bo bądźmy szczerzy, jak mamy w ten sposób to wszystko założone, to jestem w stanie dużo lepiej wyczuć, jak działa spust. No może nie ma tragedii, ale jest dość oporny. Co fajne, podoba mi się, jak pracuje dysza. Nie pracuje tak bardzo szybko, twardo, więc możliwe, że nie będzie problemów z tych, z którymi się spotkałem w swoim poprzednim HPA, czyli z wbijaniem kulki bardzo głęboko w komorę. Dobra, ja podłączam to teraz, składam replikę, zakładam front i zobaczymy, co się będzie, jak to będzie się sprawować. Czy to będzie działać poprawnie, czy nie. Czy będzie podawać przede wszystkim, bo to jest to pytanie, które mnie bardzo intryguje. I tak oto skończyliśmy montaż układu Minecraft PDIK generacja 3 w tej pięknej replice. Poszedł tutaj oczywiście, tak jak widzieliście, z dedykowanym gearboxem CNC. Ja tu postaram się otworzyć okienko. O, jak to się prezentuje. O, mniej więcej tak to wygląda. I jestem po wstępnych regulacjach, ustawieniach i tak dalej. Co udało mi się osiągnąć? Przede wszystkim replika podaje bez najmniejszego problemu. Nie miałem żadnego problemu z podawaniem na tym układzie, mimo że nie zmieniłem dyszy. Dysza jest taka, jaka była tutaj oryginalnie. Komora jest Max Model, robiona dla Specny, ta niebieska. I repliczka podaje bez zarzutu. Nie miałem ani jednego problemu, żeby coś nie podało. Więc pierwszy plus, moim zdaniem. Drugi plus. Replika strzela bardzo równo, powiem wam szczerze. Co prawda, żeby uzyskać FPS-y, które mnie interesowały, czy to powiedzmy energię początkową, to na 45 2,50-2,55 Joule ustawiłem, mniej więcej w tym przedziale. I mam tam rozrzut około 1-2 FPS, nie mam większego rozrzutu. Co mnie trochę zdziwiło, bo nawet na silniku od Polarstara, czyli silniku F2, którą mam normalnie w tej replice, w tym HP-ku, ten skok był większy. Tam miałem nawet do 4 FPS miałem przeskok na docelowych kulkach, więc ten skok energii też był większy. Więc tutaj moim zdaniem bardzo, bardzo na plus, bo zadziwiająco działa to dobrze. Niestety wymaga trochę większego ciśnienia, bo Polarstara, żeby ustawić na tą energię, musiałem ustawiać na 110 PSI, a tu mam 135 PSI, czyli odpowiednio chyba 9,5 bara, jakoś tak. To też nie jest dużo, jak najbardziej. Kolejna rzecz, która moim zdaniem niekoniecznie dobrze działa, to jest sam spust i ten mechaniczny spust. Zakres pracy, jaki potrzebujemy spustu, żeby oddać strzał, jest stosunkowo długi, znaczy taki powiedzmy klasyczny. Do tego opór na spuście też jest spory i ze zwiększaniem ciśnienia opór też rośnie, więc tak trochę słabo to wygląda. Idzie się do tego przyzwyczaić, bo powiem, postrzałem trochę i po chwili takiego, powiedzmy, przyzwyczajenia się do tego, że muszę ten spust trochę dalej i mocniej nacisnąć, nie miałem z tym problemu, więc nie jest to jakaś tragedia, aczkolwiek jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, tak jak ja, do speed triggerów i tak dalej, no to na początku przeżyje szok, bo tutaj czegoś takiego nie ma i nie da się za bardzo tego ustawić. A nawet jakbyśmy chcieli wstawić speed triggera, to jak widzieliście, na przykład od Max Model speed triggery po prostu nie pasują, kibel, nie da się tego wstawić. No, słaby temat. Coś za coś. Mechanika bez baterii, więc mamy pewne inne ograniczenia. I to chyba byłoby tyle, jeżeli chodzi o takie moje prywatne
odczucia. Nie za bardzo mam się do czego przyczepić. Replika strzela równo. Przynajmniej na razie wszystko wygląda na chrono, że jest równo, jest ładnie. Zobaczymy jutro w terenie, jak to faktycznie będzie strzelać, bo ciężko mi tak naprawdę powiedzieć. Ale na razie moim zdaniem jest ok. To, na co jeszcze zwrócę uwagę, to jest sam montaż. Sam montaż teoretycznie jest dość prosty. Ja co prawda się trochę z tym naszarpałem, bo próbowałem zmienić dyszę, chciałem to rozkręcić, zobaczyć jak ta dysza wygląda i tak dalej, i tak dalej. Więc rozkręcałem to. Okazało się, że to było kompletnie niepotrzebne, to była dodatkowa robota, tak naprawdę bez sensu, bo mogłem od razu sprawdzić, czy dysza jest dobrej długości, po prostu przestrzelać i wtedy ewentualnie martwić się i zmieniać dyszę. Więc to nie było problemem. Wstawianie do CA tego całego, powiedzmy, układu też nie było problemu. Po prostu wpadł, zosiował się, wszystko jest dobrze, sprawdziłem ośkę, wszystko jest prościutkie, nie ma się do czego przyczepić. Natomiast spust, no to jak widzieliście, musiałem go przerobić, żeby w ogóle to działało. Spust, który pierwotnie chciałem użyć, w ogóle nie pozwalał tutaj, żeby to odpaliło. Więc to już jest gorszy temat. I na sam koniec mam jeszcze jedno takie zastrzeżenie. Ponieważ to nie jest układ close bolt. Mamy układ open bolt. Jak podłączamy zasilanie powietrze podłączamy, to dysza się cofa. W momencie naciśnięcia spustu dysza idzie do przodu i potem jest podawane powietrze, luzujemy spust, dysza się cofa. Tak mniej więcej to działa. Ten cykl. Co mi się osobiście zdarzyło, to jeżeli podłączamy powietrze i mamy ciśnienie w wężu, tak, i podłączamy go tutaj do repliki, i gdzieś tam nam nie do końca ten wąż chce się wpiąć. Niestety jak miałem taką złączkę po prostu nasuwaną na przewód, to regularnie mi się to zdarzało. Jak teraz mam to wszystko wbudowane w rączkę i po prostu wpinam się w rączkę, to jest to mniejszy problem. Ale w momencie, kiedy miałem to na przewodzie, to zdarzyło mi się raz, że podpinając i luzując powietrze, tak po prostu gdzieś tam nie chciało to zaskoczyć, to cały czas dysza chodziła przód, tył. I ja zostawiłem magazynek tutaj w komorze i on mi po prostu wysypał sporo kulek i nawet kilka, tak powiedzmy delikatniunio wystrzelił, tak? No bo tam odrobina powietrza po prostu poszła przez dyszę. I tak naprawdę to jest tyle, do czego jeszcze mógłbym się przyczepić. Teraz największe pytanie, jak to będzie strzelać? Nagranie z tego strzelania będziecie musieli poczekać po prostu na film z tej rozgrywki, chyba że już był, ale nie jestem pewien, jaka będzie kolejność dodawania filmów. A jeszcze jedna sprawa, przepraszam, bo popełniłem jeden błąd i muszę się do niego przyznać. To są wkładki, którymi redukujemy ilość powietrza, jaką dysponuje układ przy każdym strzale. Po prostu, jeżeli mamy krótszą lufę, powinniśmy włożyć jedną z tych wkładek, żeby zmniejszyć objętość tam, nie wiem jak to powiedzieć, zasobnika na powietrze. I jeżeli to wstawimy, to tego powietrza po prostu będzie mniej, czyli automatycznie będziemy zużywać go mniej przy każdym strzale. Dobieramy to do długości lufy. Ja tego nie wstawiałem, zostawiłem pełny zasób powietrza, bo uznałem, że mam dość długą lufę, bo to jest 509, więc niech zostanie. Przynajmniej na pewno powietrza mi zabraknie. Zobaczymy, na ile, powietrza może mi zabraknąć w butli, ale mam nadzieję, że starczy na jedno strzelanie. Zobaczymy na ile. To też będzie w sumie dobry test. Jesteśmy po testach, tak naprawdę, i co prawda tutaj dużo tego nie było, ale jeżeli ktoś będzie chciał, to znajdzie filmiki, które niedługo się też pojawią, z tych strzelań, na których testowałem sobie właśnie Minecrafcika w tej SRC. I tam zobaczcie pełną rozgrywkę, więc jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć bardziej jak to działało, trochę więcej strzałów i tak dalej, to jak najbardziej zapraszam tam. Tutaj coś tam wrzuciłem, żeby też nie było, że nic nie ma, ale bardziej chyba ważniejsze, przynajmniej z mojego punktu widzenia, są moje odczucia po tej strzelance. Ja testowałem to tak naprawdę na dwóch strzelaniach. Na pierwszym strzelaniu była tragiczna pogoda. Lało, cały czas deszcz, wszystko mokre, deszcz ze śniegiem, masakra, więc praktycznie materiału z tego w ogóle nie było z rozgrywki, bo po prostu na kamerach to wyglądało tragicznie, więc ten temat odpuściłem. I dzisiaj skończyłem drugie strzelanie z tą repliką, gdzie całe strzelanie przestrzelałem z nią
W sumie mogę już tak z czystym sumieniem zrobić takie podsumowanie, które właśnie teraz nagrywam. I nagrywam je od razu, jak tylko wróciłem do domu, wziąłem tylko kąpiel i już jestem tutaj, ze względu na to, że najlepiej takie rzeczy robić w momencie, kiedy swoje są świeże, żeby potem o niczym nie zapomnieć i tak dalej. Jak mi się strzelało z tej repliki? Strzelało mi się nieźle. Replika strzela, powiem szczerze, celniej niż się spodziewałem. Nie miałem problemów z nierównym hopkiem, nie miałem problemów z tym, żeby gdzieś mi kulki uciekały, lewo, prawo, cokolwiek. Strzelał bardzo powtarzalnie, bardzo równo. Przede wszystkim, co dla mnie było super, to że nie walczyłem z tym, żeby hopek chodził równo, tylko po prostu wstawiłem do tych samych bebeków, dosłownie tego samego zespołu lufy, który używam w F2 od Polarstara i chodziło to po prostu jakby stąd było. Wszystko super. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o cichość pracy. Sam mechanizm mam wrażenie, że jest cichszy od Polarstara. Niestety w moich ustawieniach ja nie redukowałem ilości powietrza, nie wkładałem tych wkładek, które tam są w zestawie, żeby zredukować ilość powietrza, jaka jest podawana do lufy, więc w efekcie wygenerowało, mam pod koniec strzału słuchać jeszcze taki świst. Wydaje mi się, że to jest nadmiar powietrza, który tam jeszcze ucieka, więc no, trzeba się z tym liczyć i to chyba jest najgłośniejszy dźwięk, jaki wydaje ta replika, ale ogólnie i tak jest bardzo, bardzo cicho. Szczególnie jeżeli używam tłumika, tak jak ja, gdzie lufa kończy się mniej więcej w tym miejscu, to naprawdę praktycznie za bardzo mnie nie słychać, więc tutaj jak najbardziej na pozytywnie. Jeżeli chodzi na przykład o wydajność, ja musiałem ustawić 135 psi około, żeby repliczka generowała mi 2,5-2,55 Joula na kulkach 0,45. Nie zmieniałem ilości powietrza tutaj, bo tutaj nie robimy tego programując. Robimy to tylko i wyłącznie stawiając te pierścienie, które redukują tutaj powiedzmy pojemność zbiorniczka, więc ilość powietrza, jaka jest podawana. Chodziło to naprawdę ładnie, powtarzalność była wyjątkowo dobra, powiem wam szczerze, bo strzelając z tego ja na chrono miałem rozrzut rzędu 1,5 FPS-a i to było naprawdę pyk, 10-15 kulek i wszystkie się mieściły w 1,5 FPS-a, dla mnie to był szok. I teraz rzecz, która niekoniecznie mi się podoba. To niestety praca spustu. Ten spust jest zrobiony bardzo blisko palnego, czyli mamy tak zwany two-stage trigger. Mamy najpierw opór, który musimy przełamać, dochodzimy do takiej jakby ścianki i dopiero po przełamaniu tej ścianki, tego punktu, pada strzał. Jest to dość blisko broni palnej wojskowej. W ASG ja jestem, nie ukrywam, przyzwyczajony do Hertigerów, do bardzo delikatnie ustawionego pracy spustu, na przykład w Titanie, czy bardzo delikatnie ustawionej pracy spustu w Polarstarze F2, więc przyznam się szczerze, musiałem się nauczyć z tego strzelać. Do tego spust jest stosunkowo twardy i im większe ciśnienie, tym jeszcze twardszy. Powiem szczerze, to było coś, do czego ja musiałem się osobiście przyzwyczaić i na początku naprawdę miałem z tym problem. Potem już w trakcie strzelania, to już szło po prostu strzelałem. Dalej nie powiedziałbym, że jest to coś, co mnie przekonuje. Ja osobiście mimo wszystko jestem przyzwyczajony do tych delikatnych spustów, krótkich spustów i niekoniecznie mi się ten podoba w tym momencie. I to jest już pytanie do was, czy ktoś woli taki spust, czy woli taki hair trigger. No to już musi wybrać, no bo tutaj niestety tak delikatnego spustu nie będziemy chyba w stanie ustawić, a przynajmniej mi się to nie udało. Nie wydaje mi się, aby ta technologia pozwoliła, chyba że jakieś przeróbki grubsze w zaworkach tych, którymi my tutaj pracujemy tak naprawdę. To samo jest nie tylko opór tego spustu, ale jeszcze trzeba pamiętać o tym, że praca tego spustu, długość pracy też jest dość długa, ponieważ on, żeby się zresetować, musimy go puścić praktycznie do końca i dopiero wtedy z powrotem możemy wcisnąć, co też niestety wpływa na, powiedzmy, szybkostrzelność. Jeżeli ktoś na krótkim spuście chce tutaj strzelać, no to faktycznie tutaj będzie problem. To są wszystkie moje odczucia, jakie mam co do tego buildu i jestem zadowolony. Ja jestem naprawdę zadowolony z tego, jak to strzelało. Kładło to bardzo ładnie, tam chyba najdalszy strzał miałem około 90 metrów, więc naprawdę spoko, jak na taką niedzielną strzelankę, więc tutaj naprawdę spoko. Jedyne co mnie nie przekonuje, to ten spust. I powiem szczerze, gdyby to dało się zrobić inaczej, to nie wiem, czy nie przesiadłbym się z Polarstara na to, ale w momencie, kiedy ten spust chodzi tutaj, jak chodzi, no to niestety raczej przy tym układzie po prostu nie zostanę, nawet w HP-ku. Polarstara już ogarnąłem, więc powiedzmy ten najgorszy problem już mam za sobą. No i teraz no tam mam ten spust, tutaj tego niestety nie mam. Z drugiej strony na przykład to, co dla mnie osobiście było tutaj największą zaletą, to ja w tej chwili mam wstawioną kolbę od Magpula, tą nową, i
Powiem szczerze, ona jest super wygodna dla mnie. To jest genialna kolba. Jest fajnej długości, ja jej co prawda nie wydłużałem, bo ją mogę jeszcze wydłużyć, ale ona w tej najkrótszej wersji jest naprawdę idealnej dla mnie długości. Po prostu składam się z niej super. I powiem szczerze, tutaj żeby dostać się do baterii, ja muszę ją całkowicie zdemontować. Tutaj jest śruba, trzeba ją odkręcić, zsunąć kolbę i dopiero mógłbym wstawić baterię. Więc nieposiadanie baterii w takim HPA jest też fajną zaletą i moim zdaniem super. Podłączamy tylko wąż i gramy. Więc to też było super. I to jest takie coś, co mnie tak trochę kusi. Mówię, może zostań przy Minecrafcie, bo przecież nie musisz z kablami i z baterią walczyć. No ale niestety ten spust jest czymś, co mnie niestety trochę odstrasza. No ale cóż zrobić, tak to czasem bywa. Zobaczymy. Ja jeszcze raz z tego miejsca na zakończenie bardzo dziękuję Minecraftowi za udostępnienie mi do testów tego silniczka z gearboxem CNC i tak dalej. Bardzo fajnie się z tego strzelało. Bardzo dziękuję, tak, za zaufanie i tak dalej. Liczę że to nie będzie ostatni film z Minecraftem i z tego co rozmawiałem z ich przedstawicielem, to raczej nie. Więc naprawdę mam nadzieję, że niedługo pojawi się, powiedzmy, może ten szkielet CNC, a może kilka innych zabawek, ale na to będziecie musieli trochę poczekać, bo ja jeszcze nic nie dostałem, więc nawet jeszcze nie mam pewności co i kiedy. Skoro już Minecraftowi podziękowaliśmy, to teraz podziękujemy Wam, widzom, za to, żeście dzisiaj to wszystko obejrzeli. Dziękuję też patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie. Oczywiście jakbyście mieli pytania do komentarzy, czy pytania do mnie, czy do tego buildu, czy do Minecrafta, cokolwiek, piszcie w komentarzach, ja postaram się odpowiedzieć, a jak nie ja nie dam rady, to postaram się jakoś tutaj nakierować może kogoś z Minecrafta, żeby też się tutaj wypowiedział w razie czego. Więc serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.